Zima w Szwecji to doskonały czas na przeróżne aktywności. Jest tu naprawdę co robić i wcale nie musisz daleko wyjechać poza miejsce zamieszkania, aby skorzystać z wachlarza atrakcji, jakie każda gmina ma w swojej ofercie. Moje małe podróże po tym pięknym kraju ukazały mi to, co z pozoru jest ukryte, a mieści się tuż za rogiem. Mieszkam tu już całkiem długo, by móc powiedzieć, że wystarczy odrobina chęci, by przyjemnie wykorzystać czas wolny, nie płacąc przy tym fortuny. Jednym z moich ulubionych miejsc niedaleko domu jest Hellas Garden. To właśnie tu 18 lat temu po raz pierwszy zobaczyłem setki ludzi jeżdżących po zamarzniętym jeziorze. Pomyślałem wtedy, że to co najmniej nierozważne. No dobra, pomyślałem, że to nieodpowiedzialne i głupie. No okej, blisko brzegu, tam gdzie można sprawdzić grubość lodu. Przy minus 10 stopniach, no może i bym wszedł na lód. Pamiętając doniesienia medialne o utonięciu pod lodem dzieci, wędkarzy lub fanów kuligu na zamarzniętym jeziorze, nie mówiąc już o jeździe samochodem po lodzie, nie dowierzałem własnym oczom. Czy byłem w błędzie myśląc w ten sposób? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jak to jest z tym bezpieczeństwem? Dlaczego aż tyle osób zabiera tam dzieci? Kto sprawdza, czy można w ten sposób uprawiać sporty zimowe? Kto dba o stan torów lodowych? Na te pytania poznałem odpowiedzi po kilku rozmowach z ludźmi, którzy przychodzą tu od lat. Dali mi również wskazówki, skąd czerpać informacje, by upewnić się, jaka jest pokrywa lodu na wybranym jeziorze. Zanim poznacie odpowiedzi na te pytania, warto wspomnieć, gdzie się znajdujemy. Hellas Garden to ośrodek rekreacyjno-sportowy i klub sportowy w gminie Nacka w aglomeracji sztokholmskiej. Obiekt położony jest nad jeziorem Kjelltorpssjön w granicach Nacka-Reservatet, czyli w rezerwacie przyrody. Obecnie Hellas Garden jest prowadzony przez klub sportowy, a większość prac w jego obrębie wykonują członkowie klubu. Celem tej aktywności jest próba połączenia zainteresowania mieszkańców zajęciami na świeżym powietrzu ze sportowymi zainteresowaniami klubu. I trzeba przyznać, że im się to udaje i to przez wszystkie pory roku. Oczywiście nie oznacza to, że to klub ponosi odpowiedzialność za ludzi, którzy mimo zamknięcia dostępu do pomostów mają za nic ostrzeżenia o ryzyku tąpnięcia lodu. Ogólnie świadomość Szwedów, którzy od wieków pokonywali zamarznięte drogi wodne, jest w tym temacie bardzo wysoka. Przypomnę, że w tym kraju jest około 100 000 naturalnych jezior, przez które przez setki lat skracano sobie drogę. Tak więc mają praktykę w tym temacie. A wracając do naszej lokalizacji. Gmina Nacka prowadzi edukację w zakresie bezpieczeństwa przebywania na lodzie oraz publikuje cotygodniowe raporty grubości pokrywy lodowej jezior znajdujących się w jej granicach. Kolejnym źródłem informacji jest strona SMHI, czyli Szwedzkiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego, gdzie można sprawdzić jakość lodu na szwedzkich jeziorach. Jeśli chodzi o ośrodek, który prowadzi wypożyczalnię sprzętu, to na ich stronie podczas rezerwacji sprzętu dowiadujesz się, czy będzie można korzystać z jazdy na lodzie, czy też nie. Jeśli wypożyczalnia nie przyjmuje rezerwacji, oznacza to, że nie wolno wchodzić na lód. Zamykane są wtedy pomosty należące do klubu. No dobra, a co jeśli ktoś o ułańskiej fantazji postanowi wejść na niepewny lód? Jego ryzyko, jego życie. Szkoda tylko, że inni chcący go uratować będą narażali swoje życie. Na stronie klubu znajdujemy również informacje o tym, jak dbają o trasy lodowe.
Otóż mają ambicję, żeby w każdym sezonie mieć odśnieżoną trasę o długości około 3 km, a także krótszą trasę o długości 600 metrów, do której można dotrzeć z tego samego molo, ale biegnącą w zachodniej części jeziora. A czym odśnieżają te trasy? Kładem. Odśnieżanie za pomocą kłada ma tę zaletę, że mogą zacząć odśnieżać lód wcześniej, wtedy gdy pokrywa lodowa jeszcze nie jest w stanie utrzymać traktora z pługiem. Ponieważ kład jest stosunkowo lekkim pojazdem, zmuszeni są utrzymywać dużą prędkość podczas odśnieżania, co oznacza, że są w stanie stworzyć ścieżki z wieloma ostrymi zakrętami. Gdy nie ma możliwości wjechania kładem, ale mimo to można wjechać na lód na łyżwach, wtedy odśnieżanie odbywa się ręcznie. Tak sobie myślę, że kije hokejowe są już przystosowane do odgarniania śniegu. To też jakaś forma treningu hokejowego. Gdy warunki są sprzyjające, klub odśnieża również otwarty teren, aby umożliwić grę w hokeja. Wspomniałem już o pewnej edukacji w temacie jazdy na zamarzniętym jeziorze. Za sprawą strony internetowej gminy dowiadujemy się o przydatnych i niezbędnych informacjach. Znajdują się tam również wskazówki, które wszyscy powinniśmy wziąć do serca i pozostawić je w pamięci. Przebywanie na lodzie odbywa się zawsze na własne ryzyko. Sprzęt bezpieczeństwa i towarzystwo to dwie rzeczy, które mogą ułatwić sytuację w razie wypadku. Unikaj lodu pokrytego śniegiem i lodu na jeziorach, gdzie raport o lodzie wskazuje, że nie jest on wystarczająco gruby. Wskazany jest również sprzęt, który należy ze sobą zabrać na lód. I tu pokażę Wam wzorową rodzinę, która w odpowiedzialny sposób przygotowuje się do wejścia na lód. Zwróćcie uwagę na ich wyposażenie. On the hope that you're that someone who always wanted me and always longed to be in a perfect world. You're with me in a perfect world. You kiss me and you feel the thrill. It gives you chills like it does me. You love me in a perfect world. Uważa się, że lód na jeziorach nadaje się do chodzenia, gdy jego grubość wynosi co najmniej 10 cm. W przypadku wody słonej grubość lodu powinna wynosić co najmniej 15 cm. Lód, który mierzymy, to tak zwany lód rdzeniowy, który ma największą nośność. A jak jest właśnie tutaj? Otóż gmina ma możliwość odśnieżania niektórych jezior w Naka, aby ułatwić jazdę na łyżwach. Odśnieżanie odbywa się równolegle z cotygodniowym pomiarem lodu, po ocenie warunków pogodowych i jakości lodu oraz tylko wtedy, gdy grubość rdzenia lodu wynosi co najmniej 10 cm, czyli tak jak wcześniej wspomniałem. To przykład takiego zestawienia. No przyznam, że jest do czego się odnieść. Możemy wtedy stwierdzić, czy jest bezpiecznie, czy lepiej poczekać na lepsze warunki pogodowe gwarantujące odpowiednią grubość lodu. Zawsze należy pamiętać, że zmiany temperatur mogą szybko wpłynąć na stan lodu, a odśnieżona nawierzchnia nie gwarantuje odpowiedniej grubości tego lodu, gdy temperatura jest powyżej zera na przykład. Po tych informacjach chyba już wiadomo, dlaczego aż tyle osób nie boi się wejść na lód. Jeśli trzymają się wyżej wymienionych zasad, sprawdzają informacje podawane przez gminę i robią to rozważnie, to nie mam pytań. Myślę, że większość z nas w swoją aktywność nie tylko na świeżym powietrzu wpisuje jakiś procent ryzyka. Ważne, by wszystko, co robimy, robione było z pełną świadomością i rozwagą. Wtedy ów procent ryzyka jest łatwiej zaakceptować i można cieszyć się chwilą. Wspomniałem już o gospodarzu tego terenu i warto powiedzieć, że całe ich, nazwijmy to, gospodarstwo składa się przede wszystkim z obiektu rekreacyjnego na świeżym powietrzu, z pomieszczeń konferencyjnych i hostelu,
a także restauracji. Oferują tu około 20 atrakcji, w tym saunę, kąpiele w zimnej wodzie, golf, biegi na orientację, minigolf, wypożyczalnie łodzi, siłownie na świeżym powietrzu oraz wypożyczalnie nart i łyżew. Obiekt jest otwarty dla odwiedzających przez cały rok, w godzinach ustalonych przez stowarzyszenie. I tu bardzo ważna informacja ze strony wypożyczalni, a brzmi ona tak. W okresach wzmożonego ruchu, głównie w weekendy, nie jesteśmy w stanie przechować Twoich rzeczy podczas jazdy na łyżwach. Liczymy na zrozumienie w tej kwestii. No cóż, być może Twoje buty poczekają na Ciebie tam, gdzie je zostawiłeś, a może nie do końca. Położenie tego miejsca w rezerwacie przyrody to kolejna zaleta i kolejny powód popularności tego miejsca. No cóż, to jedynie przykład, choć skądinąd świetny na stworzenie miejsca, w którym można realizować swoje sportowe pasje, nie ograniczając się jedynie do jednej dyscypliny. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym wideo. Jeśli spodobał się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, a najlepiej napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej aktywności. Będę wdzięczny, jeśli dołączycie do grona subskrybentów i obejrzycie inne filmy na moim kanale. Moje podróże po Szwecji, ciekawe miejsca i reportaże powinny przybliżyć Wam co nieco ten kraj. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.